Hej, cześć, mam z tej Skype i dzisiaj jest już 15 odcinek serii z gry Doki Doki Literature Club. W skrócie wiem, że widzicie ten napis z tyłu, jeszcze nie zdążyłem go ogarnąć po Sylwestrze. Po prostu nie było kiedy. To po prostu, no, jak pamiętamy, niestety dawno nie nagrywałem. Jak pamiętamy, Sayori is dead. Natsuki postanowiła zrobić, no ale zróbmy load game. Byliśmy przy pisaniu kolejnego wiersza, ale zaraz pamiętam, szliśmy pod Natsuki, więc kontynuujmy. Friends. Shiny. Anime. Wow! Nie wiem, czy to widzicie, ale ja to widzę. Climax. Special. Birthright. Adventure. Papa. Hurt. Cry. Precious. Silly. Scars, Vanilla, Sparkle, Jump, Mouse. Nie wiem ile to jest już, sorry. Giggle, Heaven Sent. Zostawiłem trochę też, no wiecie. Cześć Yuri! Hi Conrad! I've been waiting for you. Are you ready to continue reading? I brought my bestie today. Monica! I told you not to! Ugh. Is she really late again? Inconsiderate as usual, Natsuki. Excuse me? Must you always interrupt my conversation with your incessant yelling? What are you talking about? You say that like I do it on a regular basis or something. I just wasn't paying attention, okay? I'm sorry. Seriously, what's gotten into you lately? Look, I did something about yesterday. I was a little more hostile than I meant to be. I guess I really felt threatened or something. Of course. Zapomniałem. But I know this is something we're doing together. And not a new member wouldn't hurt as long as they're cool. And I guess another girl would be nice this time. So... Natsuki. Nobody cares! Why don't you go look for some coins and... odrazu! Yuri! Why don't you go look for some coins under the vending machines or something? To było wredne! To było bardzo wredne z jej strony. No nie, no... Doprowadziłeś Natsuki do płaczu. Oh man. I'm the last one here again. Were you practicing piano again? Yep. Jezu, nie, z tego nie mogę. You must have a lot of determination, starting this club and trying to make time for piano. Well, maybe not determination, but I guess passion. It motivates me to work hard for the festival too. Anyway, Conrad, what do you want to do today? I was thinking we already have plans today. Ah, is that so, Yuri? That's correct. Conrad is already engaged. That's what she said, not me. That's what she said. Conrad is already engaged in a novel that we're reading together. Aren't you glad that Aren't you glad I've already gotten him into literature, Monica? I suppose. I was just... Actually, it doesn't matter. It really doesn't. You guys can do whatever you want. Yes, thank you for understanding, Monica. Wiesz, że była szczęśliwa. Actually, I have a request. Do you mind if I make some tea first? Not at all. Thanks very much. There's one thing that can make my reading time here any better. It's a nice cup of tea. Not to mention for yourself as well. Yuri stands up and makes her way to the closet. I follow and watch as she retrieves a small water pitcher from the shelf. The kind with a filter inside. Can you hold this for a second? Sure. Yuri hands me the water pitcher and also fetches an electric kettle. I'm going to plug this in at the teacher's desk and then I'll go get some water. She walks past me and sets the kettle down on the teacher's desk. I simply watch her movements. To my surprise, the way she moves really contrasts her speed mannerism. Especially because of her long legs. Yuri appears elegant and methodical. Okay, may I have the water pitcher? To skontroluję to nagranie, bo nie chcę, żeby się stało to samo, co się stało przy ostatnim odcinku. Jest jakiś mów. Thanks, I'll be right back. I might as well walk with you. That's okay. You stay here.
Won't take long. Teacher in hand, Yuri hurries out of the classroom. Did Yuri leave you again? No, it's not like that this time. She's just filling up the water pitcher to make tea. Oh, okay. Sorry for misunderstanding. Jezu, jak się język poplątał. W tym momencie to było największe poplątanie języka, jak miałem. Sorry for misunderstanding. Tylko dlaczego tam była ta tylda? 10 minutes pass. Yuri said it wouldn't take long. Is something holding her up? I'm bored just waiting here, so I decide to go look for her. Let's see. The most logical place for Yuri to be. Czy tylko mi się wydaje, że muzyka się trochę zmieniła? A nie trochę, a masakrycznie? Takie niższa tonacja jest. Nie wyższa, tak jak się robi na Itkory, tylko niższa. The most logical place for Yuri to be would be the nearest water fountain. I start heading down the hallway. No bo to jest taki raczej taki odgłos oddychania, tak? No... What's that noise? It's coming from around the corner. It sounds like breathing. A sharp inhale, like someone is sucking the air to the teeth. Are they in pain? I reach the corner and peer around it. Yuri? Oh fuck! Mogę powiedzieć, że to nagrywa. I'm back. Co? Dlaczego? Ja pier... Ona się tnie. Ja pier... Thanks for waiting patiently. Conrad, do you like oolong tea? Ah, yeah. Anything is fine. Very well. Oh, for hell's sake! Dlaczego mi nagle touchpad przestał działać? You set the temperature on the kettle to 200 degrees. Now it's time to get the teapot. You really do this properly, don't you? Of course! I shouldn't do any less when I'm making tea for others. Even if I'm not expert on tea or anything. In that case, you'll only be even more impressed. Ah, perhaps I will. Yuri fetches the teapot and begins measuring the tea leaves. To my surprise, she even starts humming a little to herself. You must be in a good mood now. Is that so? I was letting you show, and you noticed. I was doing a bit of thinking. And I decided I would try expressing myself a little bit more. Oh, Yuri! It turns out it's not very hard for me to do. When it's you who's around anyway. Ah. That's great, Yuri! Just don't push yourself too much. You're always worrying about me, Conrad. It's very endearing. Oh my god. That's Yuri wasn't kidding. I don't even know if I can keep up with this. I watch Yuri pour a cup of tea for each of us. Conrad, I have another request. Do you mind if we sit on the floor today? Eh? Why is that? It's a little bit easier on my back. I can read my back against the wall rather than bending over on the desk. Ah, sorry, I didn't realize. No worries. I just have back pain fairly Kurde! I just have back pain fairly... Fairy. A właśnie, a propos, wychodzi nowa gra z Sword Art Online. Jest to Fatal Bullet. Już się na Xbox pojawia zamów przed sprzedaży. No bez kitu. Wczoraj zaglądałem przedwczoraj. Odpalam Xboxa, żeby FIFA chwilę pograć. I pierwsza rzecz, która mi się pojawiła? Zamów przed sprzedaży. Sword Art Online Fatal Bullet. Takie o, ja to sobie słuchajcie, bo zamówię. A nie okaz. I just have back pain fairly regularly, so I'll do my best to manage it. Is that so? I wonder why that is. Już trochę czas kontroluję. Nie jest trochę gra za głośno? Tak. I mikrofon przecież. Nie, kurczę. It's most likely because my ear posture, right? Always hunches over like that while reading. It's okay, so? Yes! I have a terrible reading posture.
So that's why you should sit on the floor. Fair enough. I'll go ahead and get the book. I retrieve the book from my bag. Ah, I have some chocolate as well. It's a bag of small chocolate candies. I take it since they'll go well with the tea. Yuri and then I sit against the wall, teacups that are stacked. As if in sync, we assume the same ring position as the last time, each holding one half of the book. Except this time, our bodies are even closer to each other. Oh! I can't sit well. Yuri slides closer until our shoulders are touching. How am I supposed to focus on reading like this? Yuri was always kind of cute, but when she's being less apprehensive, it's almost more than I can handle. Your teacup. Yuri hands me my teacup. Holding it with my hand that's not holding the book, I end up in a position that makes it even harder to focus. Because now I need to worry about making sure I don't accidentally touch her chest. Meanwhile, Yuri hasn't noticed a single thing. She wears an intense reading expression and I only can presume the world around her has faded away. I use all of my willpower to focus on reading. After a few minutes, I finally managed to relax a little. I put the teacup between my legs and fumble with the chocolate wrapper. Ah, sorry. I briefly let go of the book to finish opening the wrapper. You can have as much as you want. Ah, that's okay, I won't take any. Eh? Are you sure? Well, if I touch it, then it might get smudges on the pages. Ah, you're right. I didn't even think about that. My bad. No need to apologize. I will hold the book, okay? Are you sure? Of course. Jak ona słodko wygląda! Ej, zarobiście fioletowa na te oczy. Ja zarobiście wygląda, zobaczcie. W ogóle, kurde, jakie jest dopracowanie tego. Patrzcie. Czy wy to widzicie? Tak, wy to widzicie. Tylko nie wiem, czy mój kursor widać. O, tu. Czekajcie, może pomniejszy na chwilę, żeby mieć po... God dang it! Tak, o, widzicie tutaj takie te kawałki, co? Takie latające. To wygląda genialnie. Well, in that case, Yuri is already totally focused on reading again. I take a chocolate candy and pop it into my mouth. Then I take another chocolate and I hold it up to Yuri. She doesn't even look away from the book. She simply parts her lips as if this situation was completely natural. But that means I can't stop here. I apprehensively place the chocolate in her mouth. Oh! Just like that, Yuri closes her lips over it. Yuri's expression suddenly breaks. Did I just... Yuri looks at me like she needs to confirm what just happened. Conrad? Sorry! I guess I shouldn't have done that. Yuri starts to breathe heavily. I can't, Conrad. Suddenly Yuri forcefully grabs my arm and jerks me to my feet. My teacup gets knocked over. Conrad. My heart will stop pounding, Conrad. I can't calm down. I can't focus on anything anymore. Can you feel it, Conrad? Yuri stand... Ej, co się dzieje? Ludzie, ej, nie wiem dlaczego, ale zacząłem się trzęść. Zacząłem się cały trząść, bez kitu. Yuri suddenly presses my hand against her chest. Why is this happening to me? I feel like I'm losing my mind. I can't make it stop. It even makes me not want to read. I just want to look at you. Yuri teraz wygląda chętnie w sumie. It's time for poems! Jezu, Monika, ratujesz mi skórę. Dobra. Conrad, I think you saw something here that you weren't supposed to see. I don't want to have to tell you this, but I don't think I have a choice. It's getting kind of dangerous for you to spend so much time with Yuri. I don't know why, but she seems pretty easily excitable when she's around you. Which shouldn't be a problem in itself. But when Yuri gets too excited, she finds a place to hide and starts scanning herself. Oh! Czyli jednak! Is that kind of messed up? She even brings a different one to school every day. It's like she has a collection or something. My collection! I mean, it's definitely not because she's depressed or anything like that. I think she just gets some kind of high from it. It might even be like a sexual thing. But the point is, you've
kind of been enabling her. I'm not saying it's your fault though, but I guess that's why I had to explain it all to you. So I think if you keep your distance, that would probably be the best for her. Well, you're at it. Don't be shy to spend a little more time with me. To put it lightly, I at least have it together in the head, and I know how to treat my club members. Anyway, I worked really hard in this poem, so I hope that it's effective. Here goes. Brawo, Monika, posłuchaj grę! Jeez, that really startled me. Well, I guess I kinda messed up at writing this poem. I was just trying to... Never mind. Let's just move on. Natsuki! This one's alright. Alright? Well, yeah. About as good as yesterday's, anyway. I still can't really tell how much you actually care about writing, but either way, you're doing it alright. Even though you're not spending time with anyone but Yuri, I still think it's nice to have activities that we all participate in. So, you better keep working hard! I mean, I know I'm not president or vice president or anything, but that doesn't mean you can let me down, okay? So at least read mine too for now. But just to be clear, this poem means a lot to me. So read carefully, okay? O! Nie wiem jak ci to powiedzieć, lecz jest coś, o co się martwię. Yuri zachowuje się dziwnie. Jesteś tu od kilku dni, więc możesz nie wiedzieć, co mi chodzi. Nie jest normalnie taka. I zawsze była cicha. Rzecz? Nie. Potrafiła się dobrze zachować i... Attentive. Tłumacz Google, ratuj! Attentive. Angielski na polski. Attentive. Uważna! Okej, to jest bardzo żenujące, ale staram się o tym nie myśleć. Naprawdę, prawda jest taka, że jestem ale to bardzo zamartwiam się o nią. Lecz kiedy próbuję z nią o tym porozmawiać, ona po prostu się na mnie denerwuje. Nie wiem, co mam zrobić. Myślę, że tylko ty jesteś osobą, myślę, że jesteś jedyną osobą, której słucha. Nie wiem dlaczego, lecz proszę spróbuj coś zrobić. Może uda ci się ją przekonać do tego, żeby poszła do terapeuty. Zawsze chciałam być lepszymi przyjaciółmi z Yuri. I to naprawdę boli mnie to, że to się dzieje. Nie wiem, że będę się za to nienawidziła, ale teraz nie obchodzi mnie to. Czuję się bezradna, więc proszę, jeżeli możesz zrobić coś, żeby pomóc, nie chcę, żeby coś złego się jej stało. Zrobię ci ciasteczka, jeżeli muszę. Do ciasteczek wszystko! Proszę, spróbuj to zrobić. Co do Moniki, nie wiem dlaczego, lecz była bardzo... dismissive? Nie umiem w angielskim. Dismissive. Lekceważąca. Była bardzo lekceważąca. Wygląda na to, że ona po prostu chce, żebyś to zignorowała. Jestem wkurzona na nią i dlatego przychodzę z tym do ciebie. Nie może się dowiedzieć, że ja to napisałam. Zachowuj się tak, jakbym ci dała bardzo dobry wiersz, ok? Liczę na ciebie. Dzięki za czytanie. Monika znowu namieszała, prawda? Zmieniam zdanie. Zignoruj wszystko, co przeczytałeś. Nie ma sensu próbować. To jest tylko wina Yuri. Czy słyszysz mnie, Konrad? Jeżeli byś spędził więcej czasu z Moniką, wszystkie te problemy by zniknęły. Yuri i ja jesteśmy trochę zajęte dla kogoś tak wspaniałego jak ty. Wiem, że ty, Monika, to psujesz, więc no, nie ołuję aż tak bardzo. Myśl tylko o Monice. Tylko Monika. 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 Dobra, no to idziemy do Yuri. Nareszcie. Yuri trzyma mój wiersz przy swojej twarzy i bierze głęboki wdech. Podoba mi się. Podoba mi się wszystko. Konrad, zabiorę to ze sobą. Pozwolisz mi to zabrać? Proszę. Spoko, nie ma problemu.
Jesteś zbyt miły dla mnie, Konrad. Nigdy nie spotkałem kogoś tak miłego jak ty. Mogłabym umrzeć. Nie, ale... Już się plączę. Już się Yuri plączę. Ja już wiem, że coś się stanie. Nie wiem, jak to opisać. To dobrze się czuję tak, prawda? To nie jest złe, prawda? Yuri trzyma mój wiersz przy swojej klatce piersiowej. Zabiorę to ze sobą do domu. Zabiorę to ze sobą i będę trzymał w swoim pokoju. Mam nadzieję, że dzięki temu będziesz się czuł dobrze, kiedy będziesz myślał o mnie, że go mam. Zajmę się nim bardzo dobrze. Będę nawet się do... Proszę, Monika, stój! Ja już wiem wszystko, ja czytałem wszystko o tej grze, już wiem wszystko! Ale przestań terroryzować je! No ja będę się dotykać, kiedy będę czytać ten wiersz w kółko i w kółko. Potnę się papierem, żeby... nie wiem... Jak to przetłumaczyć? Nie mogę powiedzieć, że olej skóry, bo to nie ma sensu. Nie wiem. Może nie wiem. Zapach skóry, dobra, powiedzmy, że zapach skóry. Wejdzie w mój krwiobieg. Możesz mieć mój wiersz tu. I tak, skoro jak go przeczytasz, wiem, że go na stół zatrzymasz. Proszę, nie mogę czekać dłużej. Szybko, przeczytaj go! Yuri? Podoba ci się? Napisałem to dla ciebie. W razie jakbyś się mógł przeczytać ten wiersz jest to... Ważniejsze jest to, że... Zatopiłem go moim zapachem? Widzisz, nie jestem najbardziej... myślę, najlepszą osobą w klubie? Ja... myślę, że będę wymiotować. No. Fuck you. O kurde, już 24 minuty? Sorry, nie zauważyłem, że tak szybko mi wszystko minęło. Komentujcie, subskrybujcie. Tak to jest, jak w ogóle nie kontrolujesz. Ile nagrałeś? Ja się powiem, że zacząłem. Następnym razem, cześć, trzymajcie się, na razie. Wow!